Tak jak każdy z nas odczuwa głód, senność, zmęczenie czy jakiekolwiek inne potrzeby, pragnienie, uważam, że tak samo mamy głód duchowości w sercu. Człowiek jest w ogóle ciekawą istotą, bo jak spojrzysz na jakiekolwiek stworzenie, nie wiem, mrówkę, która się rodzi, powstaje, ona po prostu wie, co ma robić. A człowiek, kurczę, wiesz, czasami ma lat 70-80 i tak naprawdę do końca nie wie, po co był na tym świecie. Nie każdy musi być super bohaterem i supermanem, ale każdy jest w stanie czynić choćby najmniejsze dobro w obrębie swojego najbliższego środowiska. My jako ludzie mamy taką zdolność, że my możemy nadać sens danej sytuacji. Jeżeli ja mam poczucie sensu w danych okolicznościach, to jakkolwiek one ciężkie są, ja jestem w stanie to przejść. Chodzą słuchy, że szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. No właśnie, ale jak szukać? Cześć, jestem Michał, właściwie ojciec Michał, franciszkanin, bez habitu, bo na takim rocznym urlopie zdrowotnym. Piotr Edzio Bylina, raper, freestyle'owiec, influencer. Mamy jesień, tematy egzystencjalne, pytanie o sens, pytanie o śmierć, o bycie, odchodzenie. I myślę, że fajnie by było, jakbyśmy sobie troszkę podyskutowali o tym, o duchowości, o wierze, o poszukiwaniu sensu, o tym, po co tu jesteśmy, jak jesteśmy i dokąd idziemy. To są w ogóle takie pytania, na które chyba nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Zastanawiając się nad takimi kwestiami i nabywając jakieś takie doświadczenie życiowe, to podejście się bardzo dynamicznie zmienia, ale też wydaje mi się, że dojrzewa się w tych pewnych kwestiach. Nie wiem, czy to nie brzmi tak zawile trochę, ale myślę, że zaraz wejdziemy bardziej w konkrety. Wiesz co, jak się dowiedziałem, że mamy tutaj rozmawiać o sensie i jakby pytaniu, jak szukać, czy no, pytaniu w ogóle o sens życia, ja sobie zadałem pytanie, kurczę, po co szukać? No tak, ale no, to pytanie właśnie, po co szukać tego sensu, no mi się to kojarzy z czymś takim, że wyobraź sobie, że wychodzisz z domu, wsiadasz w samochód, jedziesz gdzieś i nie wiesz gdzie. No. To możesz jechać i nie wiesz gdzie i po co, a jak ustalasz sobie cel podróży, no to wiesz, jaki obrać kurs i to mi się trochę kojarzy właśnie z takim życiem, że życie może wyglądać jak taka, powiedzmy, podróż, która ma jakiś konkretny cel, do którego zmierzasz, jakiś tam, powiedzmy, destynacja, którą sobie wpisujesz w nawigację, a może wyglądać jak takie błąkanie się po drogach bez celu. Tak mi przyszło do głowy, jak mówiłeś, bo wydaje mi się to też dość ciekawe. Jestem w ogóle ciekawy, jak ty na to patrzysz, jakie ty masz podejście, bo człowiek jest w ogóle ciekawą istotą, bo jak spojrzysz na jakiekolwiek stworzenie, nie wiem, mrówkę, która się rodzi, powstaje, ona po prostu wie, co ma robić, nie? Tak. Pies, nie wiem, rodzi się i jakby z automatu wie, co ma robić, tak? A człowiek, kurczę, wiesz, czasami ma lat 70-80 i tak naprawdę do końca nie wie, po co był na tym świecie. I ja mam aktualnie takie podejście, bo dawniej miałem troszkę inaczej, że patrzyłem tak bardzo, bardzo szeroko na swoje życie, czy w dalszej perspektywie na zasadzie jakiejś takiej, wiesz, bardzo ogólnej, potężnej misji mojego życia. Po co ja tu jestem, nie? Jakiegoś takiego powołania. Teraz mam tak, że przeszedłem w skalę taką mikro, czyli zadaję sobie pytania takie, jakie są potrzeby tu i teraz, dookoła mnie, jakie są wyzwania, zadania, zawołania, kto mnie potrzebuje, co mogę zrobić dzisiaj. I to moje poszukiwanie sensu sprowadziło się do poszukiwania go w danym dniu. Staram się być tu i teraz. No nie wiem, dla mnie to jest bardzo uwalniające. Ciekawa jest ta perspektywa, którą podałeś, że wiesz, taka mrówka rodzi się, powstaje i ona wie, co ma robić. Tak samo jak, wiesz, każdy element naszego ekosystemu. Nie wiem, pszczoła na przykład wie, że ma zapylać kwiatki i robić miód z tego. I te wszystkie stworzenia wiedzą, co mają robić i robią coś pożytecznego, bez czego ten świat by nie funkcjonował. A faktycznie człowiek jest taką istotą, która może tak naprawdę nie robić przez całe swoje życie nic pożytecznego, nic produktywnego, a ten Bo świat tego, co powinien tak naprawdę, no wiesz, właśnie, nie? a ten świat i tak będzie funkcjonował. I tutaj ja mam do ciebie pytanie, też trochę w perspektywie tego, co powiedziałeś teraz. Czy ty, wchodząc na drogę, na którą wszedłeś, masz właśnie poczucie takie, że powiedzmy, gdybyś był pszczołą, to czy bycie franciszkaninem byłoby tym zapylaniem kwiatków? Wiesz, o co chodzi? Czy idąc tą drogą poczułeś, że jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być i robisz to, co powinieneś robić? Moment taki przełomowy w moim życiu, to było takie jakby osobiste nawrócenie. Odkrycie świadomie Boga w swoim życiu i to, myślę, było dla mnie fundamentalne. Tu się poczułem najbardziej u siebie, wiesz? W tej relacji, w wierze, w takiej bardzo osobistym jakby byciu
przy Bogu. Tu się poczułem jak u siebie. I zawsze jak miałem jakiekolwiek, wiesz, zawirowania w życiu, to tam wracałem. Ja ciebie pamiętam, wiesz, jak tak sobie wspominam te dawne lata, to pamiętam, że te, wiesz, pierwsze ustawki freestyle'owe, pierwsze bitwy freestyle'owe, no to też byłeś osobą, która lubiła sobie tam piwko wypić, czy wiesz, czasem zaimprezować. I później pamiętam już jakiś czas po tym, jak jeszcze jakiś tam kontakt mieliśmy, no to pamiętam, że wszedłeś w taki etap, że już tam starałeś się żyć bardziej zdrowo, że tam sobie wychodziłeś, czy nie wiem, na jakieś boisko porzucać do kosza, czy coś. I później nam się kontakt urwał i nagle parę lat później ja ciebie spotykam w zakonie Franciszkanów w Łagiewnikach pod Łodzią w habicie. I jak to u ciebie było, ta luka, to przejście, jak to wyglądało? W ogóle teraz fajnie mi przypomniałeś o tej koszykówce, bo jakby całkiem zapomniałem, ale rzeczywiście tak było. No. Tak dla wytłumaczenia, dla wyjaśnienia pewnie dla słuchaczy, dla widzów, że my się z Piotrkiem trochę dłużej znamy, bo mieliśmy tam po kilkanaście lat, jak nasze drogi się przecięły gdzieś w takich ustawkach freestyle'owych, w środowisku hip-hopu, rapu w Gdańsku, w Trójmieście. Byliśmy nawet chyba raz w jednym finale, nie? Nawet chyba ze 2 razy. Albo i ze 2 razy. No, na pewno pamiętam jeden i to było chyba w Uchu i ja wtedy z tobą przegrałem. No, to Tak, pamiętam na pewno. a wcześniejszy w Celtic Pubie. A też było, tak? Tak. O kurde. I tam ty wygrałeś. O patrz, tego już nie pamiętam. No to lata temu. Wiesz co, no z tym moim nawróceniem to była dla mnie osobiście ciekawa, trudna historia, no na pewno część mojego życia. Myślę, że z tej perspektywy, w której dzisiaj jestem, mógłbym to przeżyć inaczej. Na pewno nie sam, na pewno gdybym miał kogoś mądrego przy sobie, albo więcej po prostu pytał. A był moment, że ja się bardzo otworzyłem na duchowość, na jakby istnienie Boga, na Jego osobę, tak? I to mnie bardzo wchłonęło, tak? Zacząłem dużo czytać, dużo się modlić, dużo pościć, nie? Uważam, że przeżyłem to w sposób taki mało zdrowy. Na tyle silne to było, że moi najbliżsi, moja mama, siostry, znajomi, nauczyciele, pozdrawiam wszystkich, bo ratowali życie. No, byli przerażeni tym, co się ze mną dzieje, bo wiesz, miałem etap, że ważyłem 105 kilo, nie? Pamiętam Tak, właśnie. a nagle po prostu po krótkim czasie 60 kilo, nie? Tylko i wyłącznie dlatego, że nic nie jadłem, nie? Bo przyświecała mi idea duchowości, religii i tak to wtedy rozumiałem. No to nie mogłeś trafić do innego zakonu niż Franciszkanów. Tak, tak. I wiesz, i w tym wszystkim ja się zastanawiałem, w którym kierunku iść. Czułem, wiesz, jakby bardzo takie przynaglenie do takiej bardzo zażyłej relacji z Bogiem. No i myślę, że nie mogło to się inaczej skończyć. Dla mnie to było jasne, że jak myślę Bóg, relacja z Bogiem, no to w tamtym kontekście kojarzyło mi się to od razu z Kościołem, z byciem księdzem i tak dalej, choć nic o tym nie wiedziałem, nie? Tam się dużo rzeczy powiązało, bo był tam jakiś etap też i z dziewczyną, pewnie pamiętasz, albo i nie pamiętasz, w każdym razie tam było, potem się troszkę sypało, potem zmarł mój dziadek, więc dotknąłem bardzo mocno śmierci i dużo zadawałem sobie pytań, wiesz, jakby na zasadzie, kurde, dokąd ja idę? Bo widziałem, jak żyję, jak funkcjonuję. Z młodości, z dzieciństwa miałem jakieś takie doświadczenie Kościoła, modlitwy, wiary, Pana Boga. Zawsze żyłem w jakimś takim przekonaniu, nie chcę tego nazywać wiarą, ale w jakimś takim przekonaniu, że On jednak jest. I wiesz, to wróciło do mnie w bardzo takim mocnym uderzeniu, w takiej sile ogromnej. I to był po prostu taki z jednej strony proces, z drugiej strony moment, nie? Ja uważam w ogóle, że każdy człowiek ma naturalną potrzebę duchowości. Tak jak każdy z nas odczuwa głód, senność, zmęczenie, czy jakiekolwiek inne potrzeby, pragnienie. Uważam, że tak samo mamy głód duchowości w sercu. Podejrzewam, że to też u ciebie była właśnie przyczyna tego, żeby zacząć poszukiwać. Znaczy na pewno to była przyczyna, żeby zacząć poszukiwać, ale wielu ludzi odczuwając tą potrzebę łapie się różnej duchowości. Często to jest jakaś duchowość taka ezoteryczna, jakieś takie inne, wiesz, formy duchowości, które my chrześcijanie nazywamy zagrożeniami duchowymi. I co się stało u ciebie, że poszedłeś właśnie w chrześcijaństwo, a nie we wszelaką jakąś taką inną, ciemną duchowość? Wiesz co, nie wiem, dla mnie to, myślę, to jest bardzo proste, po prostu, wiesz, kwestia chyba kultury Polski, domu, wychowania, po prostu nic innego nie znałem, nie? Okay. Więc dla mnie to było po prostu najprostsze rozwiązanie i jedyne skojarzenie, które miałem, nie? To chyba najkrócej chyba tak mogę odpowiedzieć, wiesz? No okej, i jak wygląda ten moment, że zaczynasz nagle podejmować ten post, ważysz te 60 kilo i w którym momencie stwierdzasz, okej, to jest to, ja mam relację z Bogiem, ja odnalazłem to, co mówiłeś wcześniej, że w kryzysach odwoływałeś się do tego momentu nawrócenia, to który to był moment i jak on wyglądał? Że to jest to, do czego się odwoływałeś później w kryzysach i w tym momencie stwierdziłeś, że ten sens jest właśnie tutaj.
Wiesz co, jak tak o tym mówisz, to nie wiem dlaczego, ale, czy wiem dlaczego, przychodzą mi na myśl anonimowi alkoholicy, wiesz? Oni mają w swojej terapii tam tych 12 kroków odniesienie do siły wyższej, jakkolwiek rozumianej. To może być rodzina, może być wspólnota, może być Bóg, jakaś istota wyższa, coś, co jest nad tobą, kiedy ty nie masz siły się podnieść z tego, jak żyjesz. U mnie to najwięcej na poziomie uczuć, emocji, jakiegoś wewnętrznego doświadczenia, sobie to tak roboczo nazywam, takiego wewnętrznego doświadczenia bycia blisko. Jeżeli ktoś to doświadczył, to myślę, że coś intuicyjnie może skojarzyć. Może trochę tak, jak jesteś głodny i wiesz, że jesteś głodny, ale ciężko to wytłumaczyć, co czujesz. To chyba tak. Nie, że do jakiegoś konkretnego momentu wracałem, tylko bardziej do doświadczeń, kiedy byłem sam na modlitwie, kiedy chodziłem, nie wiem, do kościoła, co odczuwałem, tak? Kiedy czytałem Biblię, co odczuwałem, kiedy się modliłem, co odczuwałem i po tej linii po prostu, nie? No tak, no ten okres neofity, Tak. który ja też przeżyłem, ja też go doświadczyłem, jak jest się świeżo właśnie po odnalezieniu tego sensu tak naprawdę, bo jak odkrywasz tą relację z Bogiem, to nic innego się dla ciebie wtedy w życiu nie liczy, nie? Ja pamiętam ten okres neofity u siebie, u mnie on trwał, powiedzmy, myślę, że około 3 lat po takim nawróceniu. I no ja na przykład miałem taki moment, który traktuję jako taki jeden przełomowy moment, bo z tego co mówisz, to u ciebie był raczej proces, Tak. że to nie było tak, jak często się słyszy nawrócenia To nie u ludzi, że na nie było przykład takiego ktoś jednego miał doświadczenia. przypadkiem poszedł do jakiejś jednej spowiedzi, w której doświadczył tak ogromnej łaski, że nagle ta spowiedź jest takim przełomowym momentem, albo doznał jakiegoś uzdrowienia, czy jakiegoś cudu doświadczył i to jest taki przełomowy moment. No ja tak miałem też taki jeden przełomowy moment i od niego licząc właśnie te powiedzmy 3 pierwsze lata nawrócenia, no to był okres, w którym ja nawet nie słuchałem innej muzyki niż chrześcijańska i nie wyobrażałem sobie, o czym innym ja mogę robić muzykę, jak nie o Bogu, bo przecież to jest wszystkim dla mnie i nie wyobrażam sobie jakby nic innego w życiu, co mogłoby być dla mnie ważniejsze, istotniejsze, o czym mógłbym mówić, więc trochę cię rozumiem, bo to też jest czas, do którego ja się często odwołuję, bo to trochę wygląda, ja to zawsze porównuję do relacji z dziewczyną, nie? Że jak jest relacja z dziewczyną, to pierwsze 2 lata masz okres zakochania, gdzie masz tak silne emocje, że patrzysz na tą osobę przez pryzmat tych emocji i nic ci w niej nie przeszkadza, idealizujesz ją i tak dalej i nie musisz się starać świadomie, bo twoje staranie wynika z tego, że emocje cię do tego napędzają, a po tych 2 latach, jak ten okres zakochania mija, to już nagle musisz podjąć wysiłek, żeby zrobić jakąś niespodziankę do tej dziewczyny, żeby zaprosić ją na jakąś fajnie zaplanowaną randkę, bo już to ci spowszedniało na tyle, że musisz już podjąć swój świadomy wysiłek w tym. I tak samo jest w relacji z Bogiem, że jak mija ci ten okres neofity, to potem musisz już podjąć wysiłek do tego, żeby uklęknąć do tej modlitwy, żeby chwycić za ten różaniec, otworzyć to Pismo Święte. Oczywiście, że obejrzenie serialu jest bardziej atrakcyjne niż otworzenie Biblii, Pisma Świętego. Oczywiście, że nie wiem, pójście do kina czy pogranie na kompie jest bardziej atrakcyjne niż pójście do kościoła na przykład i to jest właśnie czas, w którym zaczynasz doświadczać tego, że wszystko ci mówi usiądź i pograj w grę na kompie, ale ty świadomie podejmujesz wysiłek, który mówi nie gram na kompie, idę do kościoła, nie? Więc to też są rzeczy, których ja doświadczam i w których odwołuję się właśnie do tego czasu neofity, kiedy przypominam sobie, ilu cudów ja doświadczałem, kiedy nie musiałem w ogóle o tym myśleć, tylko brałem różaniec, brałem Biblię, szedłem, wiesz, każdy dzień zaczynałem mszą świętą, Eucharystią i cuda spadały z nieba, po prostu manna z nieba jakby leciała, wszystko działo się samo, nie? Więc tutaj rozumiem to, o czym mówisz, że odwołujesz się właśnie do tego pierwszego czasu, w którym zaczynasz doświadczać tej łaski Bożej i pamiętasz, jakie to było super, więc teraz świadomie podejmujesz wysiłek, w którym nie pomagają ci już emocje, tylko tak naprawdę to jest twój świadomy wybór, nie? Wiesz co, powiem ci jeszcze, uwielbiam porównywać relacje z Bogiem do relacji takich małżeńsko-międzyludzkich, partnerskich. Ja mam po prostu podobnie. to jest idealne połączenie, tak? Tak. Bo to bardzo wygląda, wiesz, the same, podobnie, nie? I po tym okresie zakochania, wiesz, przychodzi wybór. Nie? Że w tym okresie zakochania, czy to jest drugi człowiek, czy to jest Bóg, czy jakakolwiek będzie nam, nie wiem, przyświecała idea, duchowość, czy duchowość, nie wiem, bezosobowa, cokolwiek, tak? To na początku, czy to będzie pasja, wiesz, rap, wszystko, nie? Na początku zawsze jest zachwyt, prawie zawsze, no myślę, można powiedzieć zawsze. Jest ekscytacja, są emocje, potem przychodzi wybór. Nie? Czy ja rzeczywiście chcę to wybrać, czy tą osobę, czy tą wiarę, tą religię, tą drogę, tak?
przychodzi wybór, jego weryfikacja. W jakimś wymiarze myślę, że człowiek poniekąd szuka trochę emocji, odczuć, nie? I to zakochanie jest bardzo silnym doświadczeniem, związanym z wieloma pięknymi emocjami. Natomiast jeżeli będziemy szukać tylko tego, to potem jest trudno nam odnaleźć taki, wiesz, nasz sens życia, nie? Po co ja tu jestem, moja droga, bo kiedy przychodzi wybór, to te emocje mogą cichnąć, a ja zaczynam za nimi tęsknić. Ja na przykład nie mam doświadczenia takiej dłuższej relacji z dziewczyną, żeby wyjść poza to zakochanie, ale też od ludzi, którzy są na przykład w małżeństwie, to słyszałem wielokrotnie, że jak mija ci ten okres zakochania, to potem to życie też jest piękne. Jak trwasz już w tej miłości takiej bez tych emocji, tylko w tej świadomej miłości, już nie w zakochaniu, no to, że to życie też może być piękne, nie? Jakby idąc tym torem, który zaczęliśmy, no to jak twoim zdaniem rozeznać swoją drogę w życiu, jeżeli za cokolwiek się nie bierzesz, na początku masz ten etap właśnie tych silnych emocji, tej takiej pierwszej zajawki, czy to jest wzięcie się, nie wiem, za muzykę, za sport, za cokolwiek, a po czasie te emocje cichną i już to jest twój świadomy wybór, czy idziesz na kolejny trening, już to jest twój świadomy wybór, czy kolejny raz odpalasz mikrofon i nagrywasz kolejny utwór, czy już to jest twój świadomy wybór, czy, nie wiem, malujesz kolejny obraz, czy cokolwiek innego. I jeżeli z każdą zajawką jest tak, że te emocje w końcu opadają i to jest twoja decyzja, czy idziesz w to dalej, czy nie, to jak w takim razie rozeznać, co jest twoją właściwą drogą? Skoro czegokolwiek się nie podejmiesz, to wszędzie będziesz miał kryzys i wszędzie będziesz miał moment tego, że będziesz musiał świadomie wybrać to, czy dalej to robisz i świadomie wybrać to, czy nagrywasz kolejny utwór w sytuacji, w której pogranie na konsoli jest fajniejsze, czy malujesz kolejny obraz w sytuacji, w której pójście na imprezę jest fajniejsze. Jak rozeznać, co w takim razie jest właściwą drogą, jeżeli emocje nie są wcale dobrym doradcą? Że tak, no nie mam odpowiedzi takiej, wiesz, jakby zero-jedynkowej, że to, nie? Ja lubię podchodzić do życia, że życie lubi ruch, więc żeby coś znaleźć w tym swoim życiu, to trzeba zacząć robić, nie? I pewnie z początku jest tak, że robimy wiele rzeczy, albo próbujemy wiele rzeczy, żeby gdzieś tam wyłuskać w końcu tą jedną. Czasem się udaje, czasem nie. No tobie myślę, że się udało, aczkolwiek też nie jest powiedziane, że nie wiem, za lat 2, 5, 10 się nie przebranżowisz, tak? Idealnym przykładem z duchowości związanej z Kościołem jest Matka Teresa, nie? Która była lat, nie wiem, kilkanaście, bo dokładnie nie pamiętam ile ona była w jednym ze zgromadzeń żeńskich, jako siostra zakonna i nagle, wiesz, wystąpiła z tego zgromadzenia i założyła swoje zgromadzenie, poszło w ogóle w innym kierunku. Nadal w kościele, tak? Ale w innym kierunku. No tak, ale ten przykład jest trochę taki, wiesz, tak jak ja bym miał się odnieść do tego przykładu na podstawie swojego życia, no to ja też, wiesz, zdobywałem te tytuły na bitwach freestyle'owych. W pewnym momencie, wiesz, już wygrywając wszystko, co się dało, odbiłem od tego i teraz działam w internecie, ale dalej, wiesz, rapuję, dalej freestyluję, więc nie nazwałbym tego przebranżowieniem się, więc tak jak mówisz, że Matka Teresa cały czas była siostrą zakonną i cały czas trwała w tej ścieżce powołania, wiesz, takiej duchownej. Tak samo ja trwam gdzieś tam przy tym rapie, freestylu cały czas, więc to nie jest poniekąd przebranżowienie, ale właśnie jak odkryć i odnaleźć to, przy czym trwać, nawet jeżeli dostosowujesz to, co robisz do, wiesz, różnych możliwości czy trendów, które są w danym momencie, to jak odkryć to, co jest twoją jednak wiodącą ścieżką, tak jak u mnie ten rap i freestyle, u Matki Teresy ta duchowość. Moim zdaniem jakby takim drogowskazem, co jest tą konkretną rzeczą, w którą musisz trafić, jest talent. No na pewno. Czyli to jest kwestia tego, do czego masz talent. Oczywiście to też nie jest łatwe odnaleźć dziedziny, w której jesteś najbardziej utalentowany, ale często nasze jakieś marzenia, to co chcielibyśmy robić, wiąże się z naszymi talentami, bo raczej wiesz, jeżeli idziesz na WF i jesteś wybrany jako ostatni do drużyny i nie jesteś w stanie strzelić żadnego gola, to raczej nie będzie twoim marzeniem, żeby zostać napastnikiem Barcelony, a jeżeli idziesz, wiesz, na lekcję i strzelasz 3 gole i jesteś kapitanem drużyny na WF-ie, to jest bardzo prawdopodobne, że w twojej głowie urodzi się wtedy marzenie, wow, chciałbym rozwijać ten talent i iść w to dalej, więc moim zdaniem to jest taki dobry drogowskaz, ale też cenna jest ta wskazówka, którą powiedziałeś, żeby połączyć to z, nie pamiętam jakich słów użyłeś dokładnie, ale że wyznacznikiem jest to, czy jesteś w stanie połączyć to z robieniem czegoś dobrego, czegoś wartościowego, z niesieniem jakiejś wartości. I ja na przykład
też odnalazłem sens w tym, co robię, największy, w momencie, w którym udało mi się połączyć to, co robię, z niesieniem wartości, robić to, co kocham, ale nieść tym jakieś dobro, nieść tym jakąś wartość, więc... Poczucie misji takie. Dokładnie. I gdybym ja jakby całą chwałę, którą gdzieś tam zyskuję swoją popularnością, zagarniał dla siebie, to kładąc się wieczorem spać, miałbym uczucie niesamowitej pustki. Okej, fajnie, że ludzie mi klaszczą, że ludzie mnie obserwują, lajkują, komentują, ale co z tego? Co dalej? Jakby dokąd mnie to prowadzi? To jest taka próżnia, nie? Że jakby nie ma to żadnego głębszego podłoża i już nie ma nic dalej. A w sytuacji, w której ja wiem, że dzięki temu, że ten małolat ogląda mnie na TikToku, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, na jakimkolwiek portalu społecznościowym i on mi, wiesz, zostawi lajka, komentarz i tak dalej, a później przyjdzie na spotkanie ze mną, na którym ja mu będę mówił o wartościach, o życiu w zgodzie z jakimiś ideami i ideałami. Ideał, że ze mnie żaden, bardziej idealista. Miałeś taki wers kiedyś. Coś było, tak. To dopiero wtedy ja mam to poczucie sensu, że to, co robię, jest wartościowe. W momencie, w którym mogę to, co robię, połączyć właśnie z niesieniem jakiegoś dobra. I ja na przykład nie dziwię się, na przykład Piszczek założył jakoś chyba stosunkowo niedawno, Łukasz Piszczek, były piłkarz reprezentacji, założył fundację, która zajmuje się zwiększaniem świadomości w kontekście zdrowia psychicznego i on to opiera na bazie swoich doświadczeń, jak duże on miał problemy psychiczne w sytuacji, w której doznał kontuzji i nie mógł grać i jak bardzo go to uderzyło i teraz on w dzieciakach zwiększa świadomość tego dbania o zdrowie psychiczne, uświadamia bardzo ludzi, jak cenna jest praca właśnie psychologów, psychoterapeutów, stwarza przestrzeń do tego, żeby się młode osoby mogły zgłaszać do takich właśnie specjalistów. Poniekąd można powiedzieć, że się przebranżowił, bo był piłkarzem, a nagle prowadzi taką fundację, ale to wciąż jest powiązane ze sobą i gdyby nie był piłkarzem, to by tej fundacji nie założył, nie? Tak jak użyłeś ten przykład Matki Teresy, nie? Że wiesz, założyła swoje jakieś tam ugrupowanie, ale cały czas był ten taki core, który to wszystko spinał, więc moim zdaniem właśnie drogowskazem jest to, żeby odkryć w sobie to, do czego masz talent, bo prawdopodobnie jak odkryjesz to, do czego masz talent, to będziesz lubił to robić. Jak ktoś ładnie rysuje, to prawdopodobnie lubi rysować, a nie jest tak, że nienawidzę rysować, ale dobra, na bas gram coś i nagle Mona Lisa w Louvre. Raczej to tak nie wygląda. Teraz sobie myślę o takich artystach, czy są tacy artyści, którzy tak mieli, że wiesz, na przykład totalnie nie lubił, nie wiem, pisać muzyki, a po prostu pisał świetne numery i nie stał się sławny na przykład, nie? No ciekawe, podejrzewam, że są takie przypadki, ale od każdej reguły znajdziesz wyjątek. Nie? Więc to myślę, że to jest jeden taki drogowskaz. A w komentarzach można pisać, jak ktoś zna takie osoby, to... Dajcie znać. A drugi to jest właśnie, czy możesz nieść jakieś dobro tym, co robisz, albo w jakiś sposób powiązać to z jakimś dobrem, bo jeżeli tego nie będzie, to w pewnym momencie uważam, że obudzisz się z uczuciem pustki takiej, po co mi to wszystko. Rzeczy, które najczęściej mówią ludzie na łożu śmierci, których najczęściej żałują, to na przykład, że nie zostali wolontariuszami, że nie robili więcej dla innych, więcej dobra, bo też jest w Biblii ten fragment, że... Więcej szczęścia w dawaniu. Nie, chodzi mi o tego, co tam się dorobił i mówi, że zbuduję spichlerze, a teraz będę sobie leżał i używał i chyba Jezus mówi do niego, że głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Co ci po tych spichlerzach, jeżeli zażądają twojej duszy od ciebie i ile jest warta wtedy twoja dusza, jeżeli ty się skupiłeś na tym, żeby leżeć i używać, nie? Ktoś mi ostatnio powiedział taką historię, że papież jak usiadł gdzieś tam przy stole w Watykanie z jakimiś tam biskupami czy innymi wysoko postawionymi księżmi, już pomijając całą hierarchię, to podchodził do nich i zadawał im pytanie, ilu osobom dzisiaj pomogłeś. I jak ktoś nie był w stanie wymienić ani jednej osoby, wyjdź, do widzenia. Co tutaj robisz w ogóle? Idź pomagać ludziom, a nie wiesz, ucztujesz przy zastawionym stole, a nie byłeś w stanie dzisiaj nikomu okazać żadnego dobra. I ja często sobie zadaję takie pytanie właśnie wieczorem, na wieczornej modlitwie, ilu osobom dzisiaj pomogłem. I jak mam taki dzień, w którym nie jestem w stanie wymienić choćby jednej sytuacji, w której okazałem drugiej osobie jakieś dobro. Nie wiem, może pomogłem starszej pani przejść przez ulicę, może, nie wiem, dałem piątaka panu, który mi nalał paliwo na stacji, a może to było wpłacenie dużej kwoty na jakąś zbiórkę, może to było zrobienie czegoś charytatywnie, co się przyczyniło, wiesz, dla kogoś, odwiedzenie, nie wiem, oddziału onkologicznego, dziecięcego w szpitalu, wiesz, od takich najmniejszych po taką największą rzecz, ale w momencie, w którym nie jestem w stanie wymienić choćby jednej takiej
jakiejś rzeczy w ciągu dnia, to mam to uczucie pustki. I wtedy doświadczam tego, że jeżeli czegokolwiek byś w życiu nie robił, ale jeżeli nie jesteś w stanie tego powiązać z robieniem czegoś dobrego dla drugiego człowieka, to zawsze będziesz odczuwał tą pustkę. I możesz tą pustkę w sobie zagłuszać na wszelkie sposoby, ale jeżeli zdobędziesz się na tą autorefleksję i ten moment, żeby pobyć samemu ze sobą, czy samemu z Bogiem i zdać z tego raport i nie jesteś w stanie wymienić dobra, które nie musi, wiesz, nie każdy musi być super bohaterem i supermanem, ale każdy jest w stanie czynić choćby najmniejsze dobro w obrębie swojego najbliższego środowiska. I jeżeli tego nie robisz, to moim zdaniem nie odnajdziesz tego celu, tego sensu i będziesz miał to uczucie pustki. I też codziennie rano, jak zaczynam dzień modlitwą, to codziennie, zazwyczaj, czasem różnie to jest, jak wstanę zaspany i staram się te pierwsze momenty życia ofiarować Panu Bogu i jakoś podziękować za to, że daje mi kolejny dzień i pomodlić się o coś na ten dzień, to często właśnie modlę się: Panie Boże, daj mi przynajmniej jedną okazję do tego, żebym okazał dzisiaj komuś jakieś dobro. I wydaje mi się, że to jest właśnie istotne w tym, jak poszukujemy celu, poszukujemy sensu i odpowiedzi na pytanie, po co tu jesteśmy, nie znajdziemy go, jeżeli skupimy się tylko na sobie. Ja myślę, że wiesz, warto i o tym mówić i to słyszeć, bo mam takie wrażenie, że no, świat, w którym żyjemy, ja nie wiem, jaki był świat 50 lat temu, bo tam nie żyłem, żyję w tym świecie, który mamy. I świat, w którym żyjemy, mam takie wrażenie, że no, mocno dojeżdża. Że wiesz, czasami jest trudno zobaczyć, co mogę dzisiaj dobrego zrobić dla innych, bo ja myślę o tym, znaczy po prostu myślę, że większość z nas ludzi myśli po prostu, z czego zapłacić rachunki, co zrobić na obiad, czy już odebrać dzieci ze szkoły, czy jeszcze nie, wiesz, problemy w domu, problemy w pracy, wszędzie coś. I ludzie mają już czasami podkorek tego, więc nie myślą nawet o tym, żeby zrobić jakieś dobro dla innych, a nawet jak mają okazję, różnie reagują. Nie mamy czasu, zejdź mi z drogi i tak dalej, wiesz. Myślę, że warto siebie samego uświadamiać, ale też głośno o tym mówić, żeby wzajemnie się uwrażliwiać na taką higienę, wiesz, psychiczną, duchową, w ogóle ten wymiar takiej higieny, no nie wiem, nazwijmy to roboczo wewnętrznej, żeby mieć czas na oddech, tak? Żeby mieć czas się wyciszyć, wsłuchać w siebie, po co ja tu jestem, gdzie ja idę, co jest ważne, co jest mniej ważne. I wtedy rzeczywiście zaczyna się robić perspektywa na robienie dobra dla innych. Ja mam jakby dwie takie refleksje odnośnie tego, co mówisz. Pierwsza jest taka, że uważam, że poniekąd rodzina, niech to nie zabrzmi źle, ale rodzina też jest narzędziem do tego, żeby czynić dobro. To znaczy uważam, że jeżeli poświęcasz czas i miłość swojej rodzinie, na przykład chociażby, wiesz, odbierając te dzieci ze szkoły, to też jest przestrzeń do tego, żebyś dawał dobro. Im więcej dasz, jak dajesz miłość swojemu dziecku, to tak naprawdę też dajesz dobro drugiemu człowiekowi i dbając o swoją rodzinę, też robisz coś dobrego, więc zakładając rodzinę, stwarzasz sobie przestrzeń do tego, żeby właśnie dawać dobro drugiej osobie, bo dajesz dobro swojej żonie, swojemu dziecku i tak dalej. A drugi jakby wniosek, który mam, jest taki, że w obrębie tego całego zabiegania wszędzie mamy przestrzenie do tego, żeby czynić dobro, czyli ty możesz, wiesz, odebrać dziecko ze szkoły. Z uśmiechem. Właśnie, możesz przyjść, wziąć dziecko i powiedzieć: do widzenia, a możesz przyjść i dzień dobry, tam pani Jolu, wiesz, w przedszkolu, jak tam mój mały, dzisiaj urwis, czy jak się zachowywał, a jak tam pani minął dzień w pracy, cokolwiek, do widzenia i tam, wiesz, i idziesz do domu. Oczywiście, dlatego też myślę, że, tak jak mówiłem, trzeba o tym samemu sobie mówić, ale też wszędzie, gdzie się da, żeby po prostu siebie samego najpierw uświadomić, że naprawdę ja mogę zrobić tyle dobra w ciągu dnia i to może być sensem, nie? Możemy wykorzystać daną sytuację, czy przeżyć jakąś sytuację, mimo tego, że jest trudna, nie? Że to od nas zależy, to jest nasz wybór, nie? I w kontekście poszukiwania sensu i pytania, po co w ogóle jestem na tym świecie, jaki jest sens mojego życia, jak go znaleźć, przypomina mi się taki człowiek, Viktor Frankl. On napisał taką książkę cudowną, w ogóle polecam, jeśli nie czytałeś, czy ktokolwiek nie czytał, to myślę obowiązkowa lektura. Człowiek w poszukiwaniu sensu. To jest mężczyzna, który przeżył obóz w Auschwitz. Jako psycholog, psychiatra przyglądał się ludziom i napisał książkę, która jest złożona w jednej części z opisu, jak od środka wyglądał obóz koncentracyjny, jak przeżywali go ludzie, jakie mieli reakcje, zachowania, wiesz, od strony takiej psychologiczno-psychiatrycznej, a druga część jest przeznaczona na jego taką, powiedzmy, koncepcję, którą stworzył, logoterapia. On stworzył taki nurt w psychologii nadawania sensu. On uważał, że ludzie, którzy mieli poczucie sensu, przeżywali obóz koncentracyjny albo przeżywali go po prostu dłużej.
niż ludzie, którzy tego sensu nie mieli w ogóle, bądź szybko go tracili, nie? Że to jest tak fundamentalne w nas, że jeżeli ja mam poczucie sensu w danych okolicznościach, to jakkolwiek one ciężkie są, ja jestem w stanie to przejść. I on powiedział, że nie zawsze dana sytuacja ma sens. No bo ciężko powiedzieć, że obóz koncentracyjny miał sens, nie? Ale on powiedział, że my jako ludzie mamy taką zdolność, że my możemy nadać sens danej sytuacji. I to jest, myślę, ultra ciekawe i myślę, o tym warto powiedzieć, że nawet jeżeli ja nie znajduję sensu w danej sytuacji, czy sensu mojego życia, ja nadal mogę ten sens nadać. I to jest na przykład to, co ty mówisz, tak? Może nie wiem, jakie robić wielkie rzeczy w moim życiu, ale mogę nadać taki sens mojej codzienności, że wchodząc do sklepu, do szkoły po dziecko, do pracy, będę się, nie wiem, uśmiechał, będę miły to, tamto i tak dalej, nie? Że to nadawanie sensu w ogóle wprowadza nas w taki wymiar życia, że nie ma dla ciebie zamkniętych drzwi. A powiedz mi, bo masz też doświadczenie, no ja gdzieś tam w swojej drodze też, myślę, sporo pracowałem z młodymi ludźmi, z młodzieżą, z dziećmi. Ty, myślę, też się cały czas ocierasz, wiesz, o młodzież. I jak na to patrzysz w perspektywie właśnie poszukiwania sensu, czy poczucia w ogóle sensu swojego życia w kontekście młodzieży i ich problemów, tego jak oni funkcjonują dzisiaj, bo wrażenia można mieć różne. Mamy młodzież, która super sobie radzi w naszych czasach, gdzieś tam się odnajduje i tak dalej. Mamy część i młodszych i starszych ludzi, którzy mają, wiesz, depresję, poważne zaburzenia lękowe, różne nerwice, jakby, wiesz, fobie społeczne, wszystko, tak? Z powodu takiego, że nie wiedzą, po co są, i czasami nawet nie chcą tu być, nie? I dużo jest, wiesz, i prób samobójczych, i różnych, no, trudnych rzeczy tak naprawdę, o których się słyszy. Jakie jest, nie wiem, twoje doświadczenie, czy może, nie wiem, wrażenia, spostrzeżenia, czy co można na przykład poradzić takiej młodzieży? No ja się zawsze staram ich ukierunkowywać właśnie w kierunku pasji, w kierunku tego, żeby odkrywali w sobie swoje pasje, swoje właśnie talenty i w tym starali się rozwijać, bo mi się wydaje, że to też mnie bardzo uchroniło na pewnym takim etapie życia, w którym masz ten okres dojrzewania, jesteś najbardziej podatny to, żeby popaść w jakieś używki, uzależnienia, czy jakieś inne pokusy tego typu. To mnie przez całe życie bardzo trzymało właśnie to, że miałem tą swoją pasję, miałem tą swoją zajawkę, ten rap, freestyle i to gdzieś tam od najmłodszych lat było moją pasją na tyle i moim takim drogowskazem, że trzymało mnie tak, żeby nie odbić w stronę czegoś złego. Ty przecież jako młody chłopak, jak przychodziłeś na ustawki, to był fenomen, bo, drodzy słuchacze, widzowie, rap to jest, no w tamtym momencie naszego życia to były wulgaryzmy, to były punchline'y, czyli jechanie po sobie, to był alkohol, to były używki, to był jakby cały ten świat hip-hopu, który często się kojarzy z tym, tak? My tego doświadczyliśmy jako młodzi ludzie, nagle przychodzi Edek, Edzio, Piotr Bylina, młody chłopak w takich warkoczykach i nie przyklina, nie pali, nie pije i wygrywa wszystkie bitwy freestyle'owe. I dla wielu ludzi to było takim, kurczę, jak tak można? I byłeś takim przykładem, pamiętam, że można. No tak, no znaczy zawsze starałem się być takim przykładem, więc fajnie, jeżeli jest obraz tego taki, że jakoś mi to wychodziło. Ogromna siła woli, myślę, wiesz, w kontekście całego towarzystwa. No jakaś, myślę, że łaska to jest poniekąd. W każdym razie, no wiesz, tak jak mówisz, był ten stereotyp właśnie tego środowiska, tego rapu, hip-hopu, takiego właśnie przesiąkniętego tymi wszystkimi używkami, wulgaryzmami i tak dalej. Często jeżeli marzymy o jakichś dużych rzeczach, to myślimy sobie, że ktoś to osiągnął, że na przykład, nie wiem, ktoś inny przede mną wygrał WBW i ile to kosztowało go, ile poświęcenia i tak dalej, czy jakakolwiek inna rzecz, więc mi się może nie udać. Okej, ale jeżeli ktoś to osiągnął, to ty też możesz to osiągnąć. A jeżeli chcesz osiągnąć coś, czego nikt inny jeszcze nie osiągnął, no to jest, wiesz, z jednej strony możesz mieć takie myśli, nikt inny tego nie zrobił, czyli nie da się tego zrobić. A z drugiej strony, nikt inny tego nie zrobił, więc czemu ty nie możesz być pierwszym, który to zrobi? Mówię to w kontekście właśnie tych bitew freestyle'owych. Nikt inny wcześniej nie wygrał WBW, nie używając wulgaryzmów przy tym. Dlaczego ja nie mogę być pierwszy? Jestem ciekawy w ogóle, jakie ty masz trudności jako, można mówić, influencer. Tak? To nie jest obraźliwe. Nie. Jako influencer, tiktoker, no jako Edzio, tak? Jako Edzio Rap, jakie ty masz trudności, z czym ty się mierzysz? Jako człowiek, jako mężczyzna, jako Edzio, jako chrześcijanin i tak dalej, w tych wszystkich kategoriach. Ja sporo też trudności miewam, ale jedną z takich główniejszych jest to, że wchodząc w
powołanie, czy wchodząc w rolę franciszkanin, ksiądz, ludzie przestają widzieć w tobie człowieka. W sensie przestajesz być Michałem, nie? To jest trochę straszne dla mnie. Często przykre, trudne, bo ty nadal pozostajesz człowiekiem. Nie? No tak. I teraz masz różne wyjścia. Jednym z wyjść jest to, że po prostu utożsamisz się z rolą. Nie? Znaczy ja nie chcę spłycać teraz, wiesz, kapłaństwa do tylko i wyłącznie roli. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Ale poniekąd jest to jakaś rola i duchowa, i społeczna też wobec ludzi i tak dalej, nie? Jest to oczywiście powołanie, wybór, ale też jakaś rola. I można się z nią tak skleić, że no... A ty nadal jesteś Michałem, wiesz o co chodzi? Tak, rozumiem to, że ludzie patrzą na ciebie wtedy właśnie jako na tą rolę, że to jest ksiądz czy brat, który musi odprawić mszę, wyspowiadać i przychodzą do niego z trudnościami i tak dalej. W sensie ze mną, przepraszam, tak ci wejdę w słowo, że jak wiedzą, że jestem księdzem, jak ze mną rozmawiają, jak nie wiedzą. Wiesz, jak przyjdę tak i poznają mnie, gadka zupełnie inna, nie? Jak się nagle dowiedzą, że coś tam ksiądz, jakby zmieniają w ogóle, wiesz, sposób podejścia. No ja myślę, że to jest, jakby mógłbym to przełożyć na swoje życie, że u mnie jest to samo, że już jakby ja przestaję być Piotrkiem, a zaczynam być trochę jakby zabawką nawet zabawką dla ludzi, w takim sensie, że wiesz, no rozpoznawalność i popularność na większą skalę już wiąże się z tym, że ja na przykład nie mam prywatności. Moją trudnością jest to, że jestem cały czas w pracy. Ja nawet jak wychodzę do sklepu po bułki, to jest u mnie średnio kilka zdjęć z ludźmi i moją trudnością właśnie w tym życiu, które mam teraz, jest to, że zaprzedałem to swoje życie prywatne. Wiesz, mi się od razu nasuwa pytanie i myślę, że to jest takie, tak mi się wydaje, oczywiste pytanie, no bo dla mnie to brzmi po prostu ciężko. Z własnej perspektywy możesz się podzielić, ale też przy okazji powiedzieć innym, którzy właśnie sobie na przykład nie radzą w momencie swojej drogi, swoich wyborów, że jest im za ciężko, to ty masz akurat takie trudności, ale jak sobie radzić, jak znajdować te mechanizmy rozładowywania tego wszystkiego, jakie są twoje, co byś mógł, nie wiem, poradzić innym ludziom? Tym, co najbardziej tak umacnia w momentach, kiedy robi się trudno, to jest to, co też już padło dzisiaj dużo razy, czyli odwołanie się do tego swojego drogowskazu, do tego celu, że jeżeli coś robisz i wiesz, po co to robisz i wiesz, dokąd zmierzasz, to łatwiej ci jest wtedy przejść przez trudności, bo jeżeli jedziesz tym samochodem, który nie wie, do jakiego miasta zmierza i nagle się zrobi trudno na drodze, to nie masz żadnej motywacji, żeby tą trudność, przeszkodę pokonać i pojechać dalej, możesz sobie zawrócić. A jeżeli ty wiesz, że jedziesz tym samochodem z Gdańska do Warszawy i na S7 pojawia się przeszkoda, no to musisz dotrzeć do tej Warszawy i szukasz objazdu z S7 albo jakkolwiek próbujesz tą przeszkodę ominąć, a nie wracasz się z powrotem do Gdańska, więc myślę, że przekładając to już na taki bardziej życiowy język, no to myślę, że to właśnie poczucie celu, sensu i tego, że wiemy, po co to robimy i wiemy, dokąd zmierzamy, jest tym, co pomaga przejść przez jakiekolwiek trudności, jest też tym, co mi pomaga przejść przez moje trudności, że jak ja wiem, do czego dążę, po co robię to, co robię i jaki jest cel i jaki jest sens w tym wszystkim, to mi pomaga przyjąć na tą przysłowiową klatę wszystkie te ciężary i trudności, które mnie spotykają po drodze. To dzięki, Piotrek, za to wszystko. Fajnie było przede wszystkim ciebie w ogóle zobaczyć. Góra z górą się nie zejdzie i mieliśmy, widzisz, ostatnio nagrywać nawet razem, się nie udało, a wylądowaliśmy razem w studiu i nagrywamy, wiesz, o duchowości, o wierze, więc dzięki, miło było ciebie przede wszystkim widzieć, z tobą pogadać, fajne rzeczy usłyszałem i myślę, że do zobaczenia. Dzięki również, to była ogromna przyjemność. Jesteś cudownym rozmówcą. No i co? Zapraszam do sprawdzania moich wszelkich kanałów. Myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem, więc zaproś też do siebie na swoją twórczość. A pewnie, ja zapraszam sobie na 2 kanały. Jeden Michał Rap znajdziecie na Instagramie, albo drugi Od Larwy do Motyla. Bardziej taki psychologiczno-życiowo-wartościowy kanał. Zapraszam tu i tu. Także dzięki wielkie. Dzięki, trzymajcie się.